Dzisiaj film z innej scenerii niż moje studio, a to dlatego, że dostałem od Was sporo zapytań pod moim filmem odnośnie rejestratora jazdy od Vantru oraz też w wiadomościach prywatnych. Pytacie o zasilanie parkingowe do kamery samochodowej i dzisiaj Wam pokażę, jak je podłączyć w bardzo łatwy sposób do portu OBD. Ja mam podłączoną kamerę N4 Pro od Vantru do zasilania, ale pod skrzynkę bezpieczników. Zresztą robiłem o niej film, więc możecie pooglądać. Jest to zasilanie pod skrzynkę, więc no co jak co, jakieś tam umiejętności trzeba mieć, albo chociaż sprzęt do tego, aby podłączyć sobie pod odpowiednie gniazda. Jeśli ktoś tego nie potrafi albo nie ma narzędzi, to musi podjechać do elektryka. Elektryk za to zcharge'uje, więc mamy dodatkowe koszta. Vantru ma jednak na to rozwiązanie i jest to zasilanie do kamery samochodowej pod port OBD. W opakowaniu dostajemy sam zasilacz oraz instrukcję obsługi, ale jeśli oglądacie ten film, to tej instrukcji nie potrzebujecie. Po co taki zasilacz? Ten zasilacz zapewnia zasilanie naszej kamery nawet po wyłączeniu samochodu, ale chodzi o to, że kamera nie rozładuje naszego akumulatora do zera. Aby tryby parkingowe mogły działać w kamerze Vantru, musimy mieć stałe zasilanie. Podłączając kamerę do gniazdka, często jest tak, że po wyłączeniu i zamknięciu samochodu zasilanie z gniazdka znika. To pierwsza kwestia. Druga jest taka, że jeśli nawet mamy stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki, to kamera pracując może rozładować nam akumulator do takiego poziomu, że nie będziemy w stanie odpalić samochodu, zwłaszcza zimą. Ten zasilacz zabezpiecza nas przed sytuacją nadmiernego rozładowania akumulatora, a to dlatego, że możemy sobie ustawić w nim poziomy, do jakiego ma zostać akumulator maksymalnie rozładowany. Fajną rzeczą jest to, że ten zasilacz ma wbudowany ekran, na którym pokazuje aktualny poziom naładowania naszego akumulatora, co jest super. A zatem jak to podłączyć? Słuchajcie, nie ma nic prostszego. W pierwszej kolejności musimy odnaleźć nasz port OBD, czyli złącze diagnostyczne. Większość nowych aut ma te porty. Zresztą w Europie zostały one wprowadzone w benzynach od 2001 roku, w dieslach bodajże od 2003. To był już obowiązek. Ja w moim aucie mam ten port tutaj, przeważnie gdzie jest skrzynka, mamy gniazdo, mamy nasz zasilacz, wtykamy i gotowe. Wykorzystują on tylko dwa piny, więc nie ma obawy o to, że będzie jakoś niekorzystnie wpływał na pracę naszego systemu i samochodu. I tutaj mamy zasilacz z ekranem, który pokazuje bieżący poziom naładowania akumulatora. Teraz zostaje tylko i wyłącznie poprowadzić ten przewód długi do kamery. Prowadzimy go sobie tędy pod uszczelką, górą, najlepiej w takich miejscach sobie poprzechodzić, wcisnąć przewód tutaj i wychodzi w tym miejscu. Tutaj mam poprowadzony przewód do kamery wstecznej, natomiast tutaj mam zasilanie do Nexus 4 Pro. Zastanawiałem się, czy takie podłączenie nie jest upierdliwe, jeśli chodzi o późniejszą diagnostykę samochodu, ale tak naprawdę jeśli potrzebujemy pojechać do mechanika i skorzystać z tego portu, odpinamy na chwilę zasilanie, diagnosta wpina się do portu, a następnie wpinamy z powrotem i tyle. Pamiętajcie, że tutaj mamy też taśmę dwustronną, więc możemy sobie to spokojnie gdzieś przyczepić wewnątrz, tak jak ja sobie przyczepiłem tam i macie spokój. Nic nie wystaje, nic nie dynda, nic nie wisi. Super wygodne i szybkie rozwiązanie. Teraz w momencie, gdy odpalicie samochód, to kamera wykrywa wyższe napięcie, przechodzi w tryb normalnego nagrywania podczas jazdy. Natomiast w momencie, gdy wyłączycie samochód, zamkniecie, wyjdziecie, zostawicie, to kamera wykrywa, że samochód został wyłączony, że zasilanie jest pobierane już tylko i wyłącznie z akumulatora, a nie z alternatora i kamera przechodzi w tryb parkingowy. O tym, jakie mamy tryby parkingowe, to możecie poglądać w tym filmie o N4 Pro, który już nagrałem. Natomiast za kilka dni będzie film o kamerze N2X z modemem LTE. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz włączenia powiadomień, aby być na bieżąco. Na koniec, jakie są zalety oraz wady tego zasilacza pod port diagnostyczny? No, zalet na pewno będzie to, że nie musimy już jechać do elektryka, jeśli nie mamy sami narzędzi bądź umiejętności. Nie musimy mu płacić dodatkowej kasy za to, żeby zamontował nam zasilacz parkingowy. Kolejną zaletą to montaż. Jak widzieliście, wpinamy, przyczepiamy zasilacz, prowadzimy przewód i zapominamy o tym do momentu oczywiście, jeśli będziemy potrzebowali podłączyć auto pod port u mechanika. Wadą niestety jest to, że nie każde auto ma port OBD w dobrym miejscu, w sensie dobrze umiejscowiony. Są auta, gdzie ten port jest w zupełnie innym miejscu, nie przy skrzynce z bezpiecznikami, no i trudno jest wtedy schować takie zasilanie od tego portu, wtedy nam wszystko wystaje bardziej niż tego byśmy chcieli. I w takiej sytuacji lepiej podłączyć zasilanie pod skrzynkę bezpieczników. Natomiast ogólnie więcej jest plusów
i na pewno jest to szybsze i wygodniejsze rozwiązanie niż zabawa z kabelkami. Jeśli macie dodatkowe pytania odnośnie tematu tego zasilacza, to zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.